3 szczyty w jeden dzień? Czemu nie? 2 z nich to kolejne wierzchołki dołożone do korony gór Polski. Ale jeśli mało Ci widoków, to mamy też świeżutką wieżę widokową na całe Sudety. I to całkowicie za darmo. Wisienka na torcie. Na ziemi mikołajskiej obrodziło szczytami i pasmami, jak wiecie, dlatego chcemy skorzystać z tej okazji i dzisiaj zdobyć aż 2 szczyty do korony gór Polski. Zbliżamy się właśnie do Chełmca, a potem będzie jeszcze Waligóra. A ja dzisiaj jestem jak owieczka na hali. I tak stukając, wyruszyliśmy z obszernego parkingu w miejscowości Boguszów-Korce na zielony szlak prowadzący 6-kilometrową pętlą. Można też zacząć w Szczawnie-Zdroju, gdzie szlak jest nieznacznie krótszy, za to ma sporo większe przewyższenie. Nasz jest bardzo wygodny, dostępny nawet dla wózków z większymi kołami. Wzdłuż trasy unikalna droga krzyżowa przypomina nam, że jesteśmy w Górach Wałbrzyskich. Ten region jest związany z górnictwem, zatem i pomniki są poświęcone pamięci górników noworudzkich kopalń węgla kamiennego. Za przełęczą Rosochatka zielony szlak skręca na Mały Chełmiec, a żółtym można urwać kilkaset metrów, ale jest bardziej stromo. My będziemy nim wracać. Przecinki na zielonym pokazują ładne widoki na góry kamienne. Droga łatwa i przyjemna, ale zdążyliśmy się zmęczyć, bo jest kawałek. Jesteśmy na szczycie. Chełmiec ma 851 metrów nad poziomem morza. Jest w koronie gór Polskich, ale nie jest najwyższym szczytem gór wałbrzyskich, bo jest to Borowa. Kiedy dawniej dokonywano pomiarów, to wzięto również pod uwagę wieżę i dlatego myślano, że jest wyższa niż jest w rzeczywistości, a my na Borowej już byliśmy, ale musieliśmy się tutaj wrócić po nasz Chełmiec. Zapraszam zatem na nasz film z pięknej wieży na Borowej i zachodu słońca. Wieżę na Chełmcu postawiono znacznie wcześniej, bo już w XIX wieku. Niestety jest otwarta tylko od piątku do niedzieli, choć podobno i to nie jest regułą. My byliśmy we wtorek, zatem szerszych horyzontów dostarczył nam dron ziemowit. A obejmują one aż 4 pasma, bo oprócz wałbrzyskich podziwiać można tu jeszcze kaczawskie, sowie i kamienne, po których już za chwilę będziemy chodzić. Prócz wieży widokowej postawiono tu jeszcze krzyż milenijny oraz 2 maszty. Po II wojnie światowej wejście na szczyt było zabronione, bo zagłuszano stąd sygnał Radia Wolna Europa. Jak wspomniałam, zeszliśmy żółtym, bardziej stromym szlakiem. To chyba dobry moment na zostawienie łapki w górę. Co sądzisz? O matko, jak pięknie w takiej scenerii, to aż chce się chodzić. A my właśnie ruszamy na Waligórę, najwyższy szczyt gór kamiennych. Ruszamy spod Andrzejkówki. To właśnie to cudne schronisko za mną. W 1936 roku przez 2 tygodnie podobno gościła tu królowa holenderska Wilhelmina. My zabawimy króciutko. Gdybyśmy nie chcieli w jeden dzień zdobyć aż 3 szczytów, to na pewno zasiedlibyśmy sobie tutaj na placki. A tak, choć do szczytu jest tylko 600 metrów, przemy do przodu, bo wiemy, co nas czeka. Pod schroniskiem tak przyjemnie. Ludzie z sankami, a tu paręset metrów i od razu nieźle wycisk w tyłeczek, ale tak właśnie miało być. Ubieramy raczki, bo bez nich tu ani ruszy. A w ogóle góry kamienne nazywane są sudeckimi Tatrami nie przez przypadek, właśnie dlatego, że są tutaj strome podejścia, a właśnie ten szlak, który jest przed nami, to jeden, albo właściwie najbardziej stromy szlak w Sudetach. No także będzie mały wycisk. Nawet nie mały. Serio, bez pomocy rąk jeszcze przy oblodzonym szlaku nie ma szans wejść. Góry kamienne tworzą szczyty pochodzenia wulkanicznego, stąd ich wierzchołki są tak strome. Jedynym pocieszeniem jest, że stromy fragment nie jest długi. To raptem 200 metrów i już jesteśmy na kolejnym szczycie korony gór Polski.
Wali góra ma wysokość 936 metrów nad poziomem morza, ale niestety nie jest widokowa. Za to wystarczy zejść kawałek poniżej i pokazuje nam się taka cudna panoramka. Są tutaj ruiny, to ruiny owczarni, a jeszcze ciut poniżej stał kiedyś okazały pałacyk Hofbergów. Kazała go wybudować sama Daisy. Niestety niewiele się z niego zostało, a że też jest bardzo stromo, to nie poleca się tam schodzić. Zameczek wraz z owczarnią można zobaczyć tylko na archiwalnych zdjęciach. Nie stał tu długo, bo tylko 3 lata. Księżna Daisy żyła na pobliskim Zamku Książ. Ponownie zapraszamy na nasz wcześniejszy film. Mając więcej czasu, chętnie przeszlibyśmy dłuższą, 9-kilometrową pętlę przez Sokołowsko z zameczkiem Friedenstein i ruinami Zamku Radosno. Może innym razem, bo czeka na nas deser. Bo 2 szczyty to za mało, wybraliśmy sobie jeszcze 3. Oto Dzikowiec Wielki i wieża widokowa. Chciałoby się powiedzieć wieża, ale są 2. Kilka lat temu stanęła ta oto wieża 20-metrowa, a właściwie parę dni temu było oficjalne otwarcie wieży, którą widać za mną. Ta ma aż 38,5 metra wysokości. Obie są dostępne bezpłatnie. Ta druga, wyższa, nie ma schodów, tylko spiralne podejście, więc tak naprawdę jest dla każdego. To jest sprawny fizycznie, bo choć na szczyt konstrukcji wejdziesz bez schodów, to na szczyt Dzikowca szlak jest nieco wymagający. Z parkingu szliśmy żółtym szlakiem, choć pętlę można też zrobić w przeciwnym kierunku niebieskimi szlakówkami. Pamiętacie, co powiedziałam o górach kamiennych i stromych podejściach? No właśnie, tu też jest to pasmo i podejście do lekkich nie należy, choć nasze dzisiejsze zmęczenie też pewno daje się nam już we znaki. Do niższej wieży można wjechać kolejką linową, ale nie działa ona codziennie po sezonie. Stąd już wygodne 500 metrów do nowoczesnej wieży. Jest wysoka, nie ma co. Zwykle takie wieże są płatne, dlatego teraz tu jest sporo osób, bo korzystają, że można wejść całkowicie za darmo. Super sprawa. Trochę adrenaliny po drodze się czuje. Lekko na górze buja, ale jest bardzo przyjemnie. No widoki po prostu petarda. Polecam Wam. Super. Kładka jest drewniana, więc nie wchodźmy na nią w raczkach. Szanujmy również to, co jest bezpłatne. A pejzaże są naprawdę niesamowite. Nic ich nie zasłania. Całe Sudety jak na dłoni. I jeszcze ta wspaniała pogoda. Coś magicznego. Wiem, że nie każdemu wieże widokowe w górach przypadają do gustu. Cieszy jednak, że ta jest całkowicie bez opłat, a dodatkowo spełnia ona rolę przeciwpożarową oraz funkcję telekomunikacyjną. Jej popularność w pierwszych dniach od otwarcia potwierdza, że turyści chętnie z tego typu atrakcji korzystają. A co najważniejsze, rozległe pejzaże są naprawdę niesamowite. A co Ty myślisz? Pisz w komentarzu. Pozdrawiamy.